Czy zdarzyło Ci się mieć kiedyś ukręcony zaworek do kranu? Albo czy nie mogłeś zakręcić zaworka, kiedy chciałeś wymienić kran, czy też pralkę? Daj znać w komentarzu, a ja Ci dzisiaj zaprezentuję, jakie zawory montować, żeby nigdy tego problemu więcej nie mieć. Będąc niedawno na kotłowni, potrzebowałem pożyczyć sobie w cudzysłowie wodę od klienta i chciałem się podłączyć do kraniku z pralki, do zaworku pralkowego. Natomiast w trakcie zamykania tego zaworku okazało się, że się go nie da zamknąć, a przyłożenie większej siły skończyło się tym, że czpień się urwał. No i zainspirowało mnie to do tego, żeby powiedzieć Wam, że w sumie nie musi tak być, że można stosować zawory, które tego problemu nie posiadają. W momencie, kiedy mamy długo nieużywany zawór kulowy, a takie w 95 chyba mógłbym zaryzykować procentach przypadków są montowane jako zawory odcinające przy kranach czy też przy pralkach, ten zawór po prostu jest po iluś latach nie do użytku. Kamień zachodzi do kuli i to mogę Wam pokazać na przykładzie takiego dużego zaworu, ale już nie do pralki, tylko typowo instalacyjnego. W momencie, kiedy tutaj obrośnie nam ten fragment przy kuli, będzie nam trudno bardzo przekręcić po prostu tą kulę. Też powierzchnia oporu, którą stawia ta kula, jest dosyć spora, bo to jest cała powierzchnia tutaj. I w momencie, kiedy to po prostu stoi, to się potrafi trochę skleić pod wpływem zmian temperatur. A zazwyczaj rączka, która nie jest przy zaworach pralkowych czy też przy zaworach kranowych, ona jest malutka i nie ma za bardzo jak przyłożyć tej siły. Często też czpień nie jest wykonany ze stali, tylko z mosiądzu, więc nawet jeżeli przyłożymy kluczem większą siłę, to po prostu się urywa. Także nie jest to najbardziej fortunne rozwiązanie, jest to najtańsze rozwiązanie, ale zdecydowanie niekoniecznie długotrwałe. Bo po to ten zawór też jest, żeby po jakimś czasie, kiedy nam kran przyjdzie wymienić, żeby można było po prostu odciąć tylko ten kran i nie trzeba lecieć do zaworu głównego. Także tego typu zaworów, ale właśnie w wersji do kranu niekoniecznie. Natomiast mamy rozwiązanie tak zwanego zaworu grzybkowego, gdzie po prostu tłoczek zamyka nam dopływ albo też otwiera dopływ wody. Ja tutaj akurat kupiłem sobie w Castoramie, żeby Wam pokazać zawory Shella. To jest najwyższa półka, ale są też zawory Arco. Wiem, że też są dostępne w Castoramie. To wiem, że akurat w Castoramie jest dostępne, tamte są dużo tańsze, ale spełniają dokładnie tę samą funkcję. O co w tym chodzi? Nie wiem, czy tutaj będzie widać na kamerze. Natomiast w tym miejscu, w tym rozwiązaniu jest tak, że my tak naprawdę musimy poruszyć samym tylko czpieniem, który po prostu zamyka przepływ wody albo go otwiera. Więc tutaj jest dużo mniejsza szansa, że po jakimś czasie nie będziemy mogli przekręcić tego zaworu. Tego zaworu też nie musimy, żeby go otworzyć czy też zamknąć, nie musimy go ustawiać w tej skrajnej pozycji i go dociskać. Wystarczy zazwyczaj lekkie dokręcenie. Później, kiedy chcemy otworzyć, to też nie musimy go na hamca odkręcać. Tylko do oporu i później nawet lekko cofnąć. W tego typu rozwiązaniu nie powinno być tego największego problemu, że za 5-6 lat, kiedy nam przyjdzie coś wymienić, nie będziemy tego w stanie odkręcić. Po czym poznać, że to jest tego typu zawór? Jego przekręca się kilkukrotnie, zanim zostanie zamknięty czy też otwarty. Kolejną zaletą tych zaworów jest to, że dzięki nim możemy regulować przepływ wody. Zaworem kulowym oczywiście też w teorii tak można zrobić, czyli zostawić go na pół otwarty. Natomiast z czasem możemy wymyć kulę albo fragmenty tej kuli i kiedy przyjdzie nam zamknąć, zawór będzie po prostu dalej przepuszczać. Tutaj tego zagrożenia nie ma, więc możemy sobie za pomocą zaworów właśnie grzybowych regulować też ilość wody, jaką chcemy, żeby nam wypływała z kranu, bo w zasadzie przy pralce to już może niekoniecznie. Także ja osobiście serdecznie polecam, może niekoniecznie tego producenta, chociaż jeżeli kupicie zawory Shella, to pewnie nigdy nie będziecie mieli problemu z nimi. Arco wydaje mi się też bardzo w porządku.
albo jakichś innych. Tutaj bardziej chodzi właśnie o to, żeby nie stosować zaworów kulowych, tylko zawory grzybowe jako te zawory odcinające do pralek czy też do kranów. A to Wam zaoszczędzi pewnie sporo nerwów, kiedy przyjdzie do wymiany. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.